Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy. Zobaczycie ze mną najsłynniejsze prehistoryczne malowidła skalne w całej Norwegii. Gdzie jest jedna? Ale rzeczywiście są, no. Kuleczki małe. Mnóstwo. Dobra, zaczynamy widzieć malowidła. Teraz się skupcie. To jest dosyć ciekawe, bo tak nie wiedzą, co to może być. Jakieś słońce może być to właśnie związane z jakimiś obrządkami, z jakimiś rytuałami. Tu jest na pewno, zobaczcie, zwierz. Tutaj z tej strony widać. Tam coś jeszcze, coś im kapło, czy co? Trudno powiedzieć. Marker się rozlał. Jezus Maria. Ktoś drożdżówkę jadł, ma jagodziankę. Albo borówkami rzucali. Słuchajcie, chciałam wam zwrócić uwagę, bo osoby, które doszły, zobaczcie, tu z tych motywów, co można dojrzeć z tej strony, na pewno macie renifery albo łosio podobne, tutaj są, raz, dwa, trzy, a tutaj jest taka tarcza, jakby taki okrąg, tu, o to mi chodzi. To nie wiedzą za bardzo, co to jest, to może być związane właśnie z jakimiś rytuałami, jakiś właśnie może szamanizm, tutaj też tarcza słoneczna, ale też były teorie na temat naszyjnika też gdzieś tam właśnie można doczytać. Nawet w tych książeczkach. Ja tak mówię, że to jest kleszcz. No, te są te maliny. Tam jest malina. A to może być właśnie borówka. Marek, możesz sobie malinkę Są zrobić. malinki, tak, tak. Malinki. Teraz widzę. Zdjęcie. O, tu jakiego pięknego O, tu jest fajny. Krowopodobny renifer. Dajcie się tym zdjęciom, które wam się objawiły i zawsze linkam. Naprawdę, rytami, ale maliny. Czuć, dobry wzrok. Trzeba się też stać, nie? Na tym. No właśnie. To jest więcej. Te fioletowe to są borówki chyba, albo coś, bo to Tak, coraz tak. więcej. Jagody, no Jezus, jagody, borówki. Jeden czort. O, to jest O, tylko to już fajnie. zaznaczone, co mówiłem. Czyli jednak dobry pomysł dla turystów zaznaczyć. Pewnie, bo przynajmniej coś widzimy. Damy. Co, oglądasz se ryty skalne sprzed tyle tysięcy lat? A tamta tarcza, czy co to jest to samo co tu? Powiem wam szczerze, że to miejsce przerosło moje oczekiwania. Dla ludzi lubiących takie rzeczy będzie to niesamowite doświadczenie. Zobaczcie, jaki to jest kosmos. Tu jest właśnie, słuchajcie, z tym łosiem takim walczącym, widzicie tego człowieka, co on go tam bije czymś tam, to Ryty naskalne z Alty to prehistoryczne malowidła i rysunki, pisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1985 roku. Są one jednym z największych skupisk sztuki naskalnej w Skandynawii, a ich wiek sięga około 6,5 tysiąca do 2000 lat przed naszą erą.
są dziełem dawnych mieszkańców tych terenów i stanowią cenne źródło informacji o ich życiu. Przedstawiają głównie sceny związane z życiem myśliwych i rybaków, zwierzęta, łodzie, a także wzory geometryczne i ślady stóp. Wiele stanowisk jest dostępnych dla zwiedzających, którzy mogą podziwiać je, spacerując drewnianymi kładkami. Niektóre rysunki są celowo pomalowane na czerwono, aby były bardziej widoczne dla zwiedzających. Jednak użycie farby poza wyznaczonymi obszarami jest zabronione, by zapobiec niszczeniu kamienia. Przy stanowiskach znajduje się Muzeum Alta, które pomaga chronić i promować to dziedzictwo kulturowe. Je zobaczycie później. No i ogólnie właśnie można tam jeszcze zejść na dół, podziwiać fiord. Ale że my już fiord podziwialiśmy dzisiaj, to wracamy już do muzeum, bo jeszcze jest część w środku wystawy, a zamykają za 20 minut. Znowu mówię, że nie ma czasu. No tak to wygląda właśnie, no. Tak dosłownie biegiem z miejsca na miejsce i na nic nie ma czasu. Bo kolejny odcinek, nie? Mówię do żony. Kolejny odcinek i znowu nie ma czasu na coś tam. No i tak właśnie teraz jest. To jest kolejny odcinek i znowu nie mamy czasu, żeby muzeum od środka zobaczyć, więc na szybko. Jakby tu ktoś jakiś starszy był, to ja nie wiem jak to. Nie zobaczy i tyle, no. Ile kamieni. No, bo ogólnie bardzo dużo czasu tu zajmują toalety. Wszędzie gdzie, bo 2-3 godziny jedziemy, no i każdy chce przez to siku, bo przez 2-3 godziny jest puszczony nawiew, chłodne powietrze, jest 16 stopni na zewnątrz, 17, a jest puszczone chłodne powietrze. No i pierwsze co? 20-30 ludzi do toalety. Więc pierwsze 10 minut, zamiast w ogóle chodzić już i tak dalej, no to wszyscy sikają. A te 10 minut jest wliczone właśnie w czas już zwiedzania. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję. Niestety, żeby dojść do muzeum, musimy wrócić się. Ale miejcie cierpliwość, bo już prawie jesteśmy. Są takie czerwone, bo to zrobili dla turystów, żeby turysta po prostu widział co to jest, bo na ogół jak się nie przypatrzy człowiek, to może w ogóle przejść obok tego i tego nie widać aż tak. Natomiast oni to pomalowali, żeby ładnie turysta widział. Dziwne, bo ogólnie w Norwegii bardzo szanują naturę, więc totalnie nie rozumiem, czemu takie coś pomalowali. No ale nie będę wnikał. Także pierwsi ludzie, którzy tu przybijali podobno do tej zatoki, to właśnie sobie tak tu zaznaczali swoją obecność, pokazywali co oni robili. Tutaj przestań. Tak, Muzeum Alta. Idziemy zobaczyć. Dobra, zanim przejdziemy dalej, to wpadła mi w oczy ta wystawa. Prezentuje ona 13 gatunków drapieżników. Od najmniejszej myszy śnieżnej po niedźwiedzia polarnego. Niektóre mogą budzić bardzo silne emocje. Jak dla mnie to świetna okazja, aby zobaczyć te piękne drapieżniki z bliska i w dodatku z każdej strony, co nie zawsze można doświadczyć na innych wystawach. Oczywiście pozycje, w jakich zostały pokazane, również są mega ciekawe. W końcu nie na co dzień możemy je zobaczyć podczas polowania. Resztę interpretacji zostawiam Wam. Dajcie znać w komentarzach, co wzbudziło Was największe emocje. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too. Fajne niedźwiadki, nie?
Ja nie wiedziałem, że ten jest taki mały. Myślałem, że to jest większy bydlak. Foka. Jak wpierdzielił tą wiewiórkę. Patrzcie. A to jest kolekcja poświęcona naturalnym zabójcom, urodzonym zabójcom. Tak to nazywam. Takie cuda możecie kupić obok wystawy. Idziemy dalej. Wystawa stała, którą teraz widzicie, przedstawia długą historię Alty, od epoki kamienia po dzisiejsze społeczeństwo. Bogate zasoby Alty przyciągają ludzi przez cały rok. Pozostałe wystawy poświęcone są sztuce naskalnej i dziedzictwu światowemu, kulturze Samów i Kwen, handlowi, górnictwu, badaniom zorzy polarnej, tradycyjnemu przemysłowi i rybołówstwu łososia. Alta Muzeum to jedyne muzeum na kontynencie norweskim, które zdobyło nagrodę Europejskiego Muzeum Roku. Wracając do rysunków na skałach, które widzieliście z początku, wykonane były z użyciem młotka wykonanego z kamienia lub poroża oraz dłuta z twardego kamienia. Rzeźbiono na gładkich powierzchniach skalnych i blisko linii wody. Ponieważ z biegiem czasu ląd się wynurzał, nowe rysunki powstawały poniżej starych. Kolekcja Alta Muzeum składa się z ponad 3000 obiektów i ponad 6500 fotografii. Obejmuje wszystko, od mebli, fotografii, tekstyliów, wnętrz, książek, nagrań dźwiękowych, sprzętu wędkarskiego i minerałów, po ponad 100-letnią łódź. Większość obiektów muzeum pochodzi z XX wieku, z głównym naciskiem po 1950 roku. Jest to konsekwencja spalenia Finnmarku podczas II wojny światowej, kiedy utracono dużą część dziedzictwa kulturowego. Kolekcja fotografii muzeum składa się głównie z prywatnych fotografii przekazanych muzeum. A teraz uwaga, lubicie zorzę polarną? To będzie zaraz coś specjalnie dla Was. I'm changing who I am. I'm making a new plan. Co, nie takiej zorzy się spodziewaliście, nie? Mały chwyt marketingowy, wybaczcie. To idź. Tam był niedźwiedź, widziałeś go? Gdzie? Tu ma głowę. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję.